Witam Państwa serdecznie. We wnętrzu, które widzimy na ekranie, na tej ścianie pod skosem będę chciała umiejscowić regał otwarty, który stworzymy z elementów dowolnych, a konkretnie za pomocą podestu. Wyjdziemy z wizualizacji, a następnie wciśniętym scrollem przesuniemy nasz widok z góry w odpowiednie dla nas miejsce. Skorzystamy z narzędzia prostokąt, klikamy lewym przyciskiem myszy, puszczamy myszkę i kierujemy nią w dół. Wpisujemy wymiary 300, tabulator 1500, Enter. Ponieważ regał będzie miał takie dwa pionowe segmenty, zaznaczamy go, rozwijamy menu za pomocą prawego przycisku myszy i wybieramy Kopiuj. Klikamy lewym przyciskiem myszy gdzieś poza granicami prostokąta i kierujemy w odpowiednią stronę. Wpisujemy odsunięcie, ponieważ prostokąt ma 300 mm szerokości, a przerwa między nimi powinna wynosić 40. Wpisujemy więc 340 mm i potwierdzamy klawiszem Enter. Escape, wychodzimy z funkcji. Następnie skorzystamy z prostokąta i obrysujemy dwie figury jednocześnie. Regał będzie również miał ramkę 40 mm naokoło, więc znajdziemy funkcję przesunięcie. Będzie to 40 mm, potwierdzamy klawiszem Enter i wybieramy obiekt. Będzie to ten prostokąt, więc klikam na niego lewym przyciskiem myszy, a następnie kieruję myszką na zewnątrz. Ponownie klikam lewym przyciskiem myszy i z funkcji wychodzę Escape. Wewnętrzny prostokąt zaznaczamy i usuwamy Delete. Natomiast prostokąt z lewej strony rozbijam. Mogę to zrobić za pomocą ikonki rozbij, jak również za pomocą komendy Explode, czyli X, Enter. Sprawdzimy, czy rozbił nam się prostokąt. Jak najbardziej. Więc w tym momencie będę chciała podzielić nasz regał na 5 równych części. W tym pomoże nam komenda Divide, Enter. Zaznaczamy obiekt, czyli będzie to u nas akurat ta linia pionowa. Wpisujemy ilość segmentów, u nas to będzie 5 i potwierdzamy klawiszem Enter. Gdybyśmy chcieli sprawdzić, zaznaczymy linię i widzimy, że mamy punkty podziału. To jest akurat sam środek linii, a reszta to jest ten podział, który właśnie zrobiliśmy. Escape, wyjdę z tego, a następnie zmienię punkty przyciągania. Odznaczę punkt końcowy, włączę natomiast przyciąganie typu prostopadłość, jak również przyciąganie do punktu. Korzystam ze ścieżki i teraz najeżdżając na linię pomału odnajduję punkt przecięcia. Jest to kółko, klikam lewym przyciskiem myszy i dojeżdżam do prawego prostokąta. Teraz zadziała przyciąganie prostopadłe, więc jak widać ten kwadracik, klikam lewym przyciskiem myszy i prawym kończę rysowanie. Prawym przyciskiem myszy wznawiam funkcję rysowania ścieżki, odszukuję kolejny punkt, będzie on tutaj i również prostopadle rysuję do prawej strony. Lewym i prawym kończę. Po raz kolejny prawy przycisk myszy, kolejny raz rysujemy ścieżkę i ostatnie. Symetryczny podział mamy już zrobiony. Półki będę chciała, żeby wynosiły również 40 mm. Ponieważ jest to środek półki, musimy zrobić odsunięcie w dwie strony, w jedną i w drugą o 20, czyli połowę. Więc po raz kolejny szukam ikonki przesunięcie, zaznaczam 20 mm, Enter, wybieram obiekt, czyli ścieżkę, zaznaczam lewym przyciskiem myszy, sięgam na zewnątrz, lewym klikam, po raz kolejny zaznaczam i również w dół klikam lewym przyciskiem myszy. Wybieram kolejny obiekt, czyli ścieżkę, klikam tutaj,
wybieram i klikam na dole. Jeszcze zostały nam dwie. I ostatnia. Lewy przycisk myszy, lewy, zaznaczam lewym i ponownie w dół lewym. Prawym kończę rysowanie, Escape wyjdę z funkcji. Zaznaczę środkowe ścieżki, które nie będą już nam potrzebne i usunę za pomocą Delete. W tym momencie zostało nam się pozbyć linii przecięcia, więc wchodzimy w ikonkę Przytnij, klawiszem akceptujemy Enter i wybieramy obiekty do przycięcia. Zaczynamy na przykład od środka, zaznaczamy lewym przyciskiem myszy elementy, które chcemy usunąć. I po kolei usuwamy zbędne elementy. Teraz już mamy w połowie, już praktycznie jesteśmy. I ostatni poziom. Escape wychodzą z funkcji i w tym momencie już mamy gotowy szkic dla naszego regału. Wchodzimy w elementy dowolne, zaznaczamy regał w środku naszej obramówki, na przykład klikamy tutaj, zaznaczamy podest, poziom zostawiamy, wpisujemy na przykład 250, czyli będzie to głębokość naszego regału. W warstwie zmieniamy na regał. Zostawiamy opcję płytek, gdyż będziemy chcieli na przykład oddzielnie oteksturować wnętrze regału, jak na przykład również obrzeża. Rysujemy i regał mamy gotowy. Możemy go zaznaczyć, wybrać przesuń 2 punkty, przesunąć, a linie pomocnicze usunąć. Delete. Ponieważ regał będzie wisiał na tej ścianie, zaznaczę go i obrócę za pomocą obrotu 3D. W osi X, czyli na osi naszej ściany, obrócę go o 90 stopni. Obróć i zamknij. Przejdę do najbardziej odpowiedniego widoku aksonometrycznego, będzie to akurat ten. Zaznaczę nasz regał, rozwinę menu spod prawego przycisku myszy i wybiorę przesuń 2 punkty. Zmienię punkty przyciągania, włączę przyciąganie do punktu końcowego, resztę odznaczę i chwycę za zewnętrzny prawy narożnik. Myszką przesuwam do narożnika ściany, klikam po raz kolejny lewym przyciskiem myszy, regał już wisi na ścianie. Muszę go jeszcze przesunąć, więc zaznaczam, wybieram z menu przesuń, w osi Z przesuwam o minus 700 mm. Enter. Natomiast w osi X przesunę o 150. Enter. Zamykam okienko, wchodzę w wizualizację i regał mam już powieszony na ścianie. Mogę skorzystać z tekstur, które mam już naniesione na inne obiekty, więc pobiorę sobie kolory, na przykład ten wrzucimy sobie na obrzeże. Natomiast jeżeli chodzi o wnętrze, zrobimy je drewno podobne. Escape wyjdę z naszej funkcji i w tym momencie regał mamy już zrobiony. Dziękuję Państwu za uwagę.